Co? Znowu za mało miejsca? No ja nie mogę ten komunikat, brak miejsca. No co ty robisz? Ale słuchaj, chmury są coraz droższe. Tu jest taka mała czarna skrzynka. Jak myślisz, co to jest? No, co to jest? No to jest serwer NAS. Dzięki temu możesz trzymać tutaj pliki. Po co mi serwer? Nie potrzebujesz żadnych chmury. Zostaw tę chmurę. Tu możesz zrobić chmurę. Tak, udostępniasz ludziom pliki. Masz do nich dostęp z zewnątrz. Story. Śpieszę się, biorę, bo robię odcinek o tym. Ale no to ja muszę robię obejrzeć. odcinek. Na razie. Muszę obejrzeć w takim razie. Partnerem dzisiejszego odcinka jest XCOM, od którego otrzymaliśmy całą konfigurację potrzebną do uruchomienia domowego serwera NAS. Ale zacznijmy od tego, czym jest w ogóle taki serwer. Najprościej mówiąc, w środku tego urządzenia znajdują się dyski i to one tworzą przestrzeń na nasze dane. Do nich możemy mieć dostęp z sieci, zarówno lokalnej, czy dowolnego miejsca, gdzie znajdzie się internet. Co ważne, taki serwer można również skonfigurować zarówno z systemami Mac czy Windows oraz ze smartfonami. Jeżeli to wszystko Wam się zaczyna kojarzyć z chmurą, to macie całkiem dobre spostrzeżenie. Jednak tutaj zamiast przesyłać dane nie wiadomo gdzie, na jakie serwery, płacić duże pieniądze co miesiąc za przechowywanie ich, to macie to wszystko u siebie w domu. Warto tutaj dopowiedzieć, że w przypadku takiego serwera NAS, który stawiacie w domu, nie będziecie uzależnieni tylko od jednego operatora danej chmury, bo dane będą właśnie u Was w domu, będziecie ten system mogli modyfikować. Oczywiście o ile macie IP zewnętrzne lub korzystacie z tej chmury właśnie u siebie lokalnie, ponieważ jeżeli nie macie IP zewnętrznego, a będziecie chcieli mieć dostęp do plików z tego NAS-a, no to wtedy będziecie musieli skorzystać już z serwisów, które pośredniczą w przekazywaniu danych, no i wtedy już tutaj to nie będzie tak do końca niezależne. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli macie na przykład zewnętrzne IP albo chcecie wykorzystywać tę chmurę tylko do przechowywania danych lokalnie, no to wtedy wiecie, że ta chmura, ten serwer znajduje się u Was i macie do niego dostęp Wy. Jednak wracając do tematu, po co w ogóle mieć taki serwer u siebie w domu? Opowiem Wam to na naszym technostrefowym przykładzie. Na co dzień w technostrefie robimy wiele filmów czy zdjęć i trzeba to gdzieś oczywiście przechowywać. Jak się możecie domyślać, większość z nich przechowujemy na kartach pamięci, zewnętrznych dyskach, komputerach, chmurach. Długo by wymieniać, dosłownie wszędzie. Niby to nic wielkiego, ale tak długo jak wiecie, co dokładnie gdzie jest, bo gdy trzeba znaleźć konkretną rzecz, szczególnie sprzed kilku miesięcy, no to wtedy robi się problem. Ale w końcu postanowiliśmy coś z tym zrobić, no i właśnie mamy serwer NAS. Oczywiście na początek warto sobie zadać pytanie, w jaki sposób chcielibyście uporządkować swoje dane, katalogi i całe struktury na takim dysku, ponieważ jest tutaj dość sporo miejsca, natomiast to oczywiście pozostawiam już Wam. My posegregowaliśmy to wszystko według lat i typów danych mediów, no ale tak jak powiedziałem, to wszystko zależy od tego, co będziecie przechowywać na takim NAS-ie. Jednak w naszym przypadku oprócz uporządkowania danych w jednym miejscu, NAS rozwiązał jeszcze kilka innych mniejszych problemów. Zatem po pierwsze, wiemy gdzie wszystkie pliki są, bo są one w jednym miejscu i nie ma problemu, żeby je znaleźć. Nie trzeba podłączać wielu dysków, nie trzeba przeszukiwać kart pamięci. Oczywiście, tak jak już mówiłem, należy pamiętać, że odpowiednia struktura folderów jest bardzo ważna, aby móc się w tym wszystkim odnaleźć. Co jednak ważne, rozwiązał się także problem przeszukiwania ogromnej liczby danych. Zamiast podłączać pół tuzina dysków czy sprawdzać komputery, teraz wystarczy wpisać tylko nazwę pliku. Chyba wiecie, jak to powinno działać. Same pliki są w jednym miejscu i co istotne, mają zapewnioną ochronę przed najróżniejszymi wypadkami. Innymi słowy, dyski są redundantne. Każdy dysk, który znajduje się wewnątrz obudowy, ma swoją bezpośrednią kopię. Kopię, dzięki której można przywrócić uszkodzony dysk, a wraz z nim dane. Cóż, nie muszę Wam chyba mówić, że taką nieprzyjemną historię przeżywaliśmy odnośnie stracenia danych. A dodatkowo nawet nie wiemy, co straciliśmy. A tak swoją drogą, jeżeli ktoś z Was miał jakąś sytuację związaną z utratą danych, dajcie znać w komentarzu teraz pod tym filmem. Oczywiście, jeżeli nie mieliście,
to nie życzę Wam tego. Kolejną kwestią jest jednoczesny dostęp do danych. Co ważne, przez więcej niż jedną osobę w danej chwili. Może nie miałoby to takiego wielkiego znaczenia, gdyby pracowały tutaj dwie osoby, ale jak pewnie możecie się domyślać, technostrefę tworzy dla Was wiele osób. Dodatkowo dane mogą być dostępne prawie z każdego zakątka świata, a przynajmniej tak długo jak mamy dostęp do internetu, czy dysponujemy odpowiednią prędkością transferu. Jak już wspominałem na początku, do dostępu do plików z zewnątrz przyda się również IP zewnętrzne, wtedy ten dostęp będzie po prostu bezpośredni, natomiast jeżeli nie dysponujecie IP zewnętrznym, to jeszcze nie wszystko przegrane, ponieważ jest tutaj specjalna usługa, która się nazywa Quick Cloud. Wtedy niejako dane z serwera NAS są przekazywane przez serwer pośredniczący i wtedy już mogą trafić do danego użytkownika. Okej, już wiecie, dlaczego używamy serwera NAS, ale jak on w ogóle w praktyce działa? To urządzenie to w dużym uproszczeniu prosty komputer ze specjalnym systemem operacyjnym, który jest podłączony do sieci. Systemów operacyjnych, które zajmują się zarządzaniem danymi oraz wszystkimi innymi operacjami, jest na rynku całkiem sporo. My aktualnie korzystamy z preinstalowanego Disk Station Manager, który jest oficjalnym systemem od Synology. To rozwiązanie ma sporo zalet dla osób, które potrzebują sprzętu działającego właściwie od razu po wyjęciu z pudełka. System robi wiele rzeczy za użytkownika. Nie wymaga skomplikowanej konfiguracji i ogromnych umiejętności czy wiedzy. Niemniej ma swoje ograniczenia, które w takich zamkniętych środowiskach są nie do przeskoczenia. Dlatego dla tych bardziej zaawansowanych użytkowników również istnieją bardziej otwarte rozwiązania, takie jak na przykład TrueNAS. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że wymagają one od użytkownika znacznie więcej i nie są tak odporne na przypadkowe, nieprzemyślane działania. Ale taka możliwość jest. Mimo tego wszystkiego system, jaki znajduje się na pokładzie, jest całkiem potężny. Otrzymujecie tutaj możliwość instalacji dodatkowych pakietów, także taki serwer oprócz przechowywania plików może służyć także jako stacja multimedialna do odtwarzania filmów czy muzyki, ale i choćby serwera domowego monitoringu. I teraz znów gratka dla entuzjastów i zaawansowanych użytkowników, bo za sprawą narzędzi takich jak Docker możecie na jego pokładzie uruchomić serwer Pi-hole, domowy serwer multimediów, czy nawet sprawić, że NAS będzie jednocześnie centralką Smart Home za sprawą repozytorium oprogramowania Home Assistant. W takim razie wiecie, co znajduje się w środku, wiecie, jak to działa, ale jak wygląda konfiguracja serwera NAS? Najważniejsze elementy, czyli dyski HDD, montowane są w 4 szufladach z przodu. W naszym przypadku są to 4 talerzowe dyski HDD WD-RED+, każdy po 12 terabajtów. Dyski z tej serii są specjalnie przystosowane do pracy w systemie NAS. Do tego mają prędkość 7200 obrotów na minutę oraz są wyposażone w 256 MB buforu. Każdą kieszeń można także zabezpieczyć kluczykiem. Dodatkowo pod klapkami na dole obudowy można zamontować 2 dyski SSD. My użyliśmy dysków WD-RED. Co ważne, dyski SSD z serii WD-RED NVMe oferują wysoką wydajność oraz są przystosowane do pracy w ciężkich warunkach, jak w takim serwerze NAS. Warto jeszcze wspomnieć o pamięci RAM. W przypadku tego modelu od Synology jest tutaj zainstalowana fabrycznie jedna kość RAM 4 GB, ale bez problemu można ją wymienić czy dołożyć swoją. Maksymalna pojemność to łącznie 32 GB. My zdecydowaliśmy się dołożyć dodatkowe 8 GB, co łącznie daje nam 12 GB pamięci RAM. Sam proces konfiguracji takiego serwera NAS odbywa się za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Jak już wspominałem, w środku znajduje się łącznie 6 dysków, 4 HDD oraz 2 SSD. W przypadku klasycznych dysków talerzowych zdecydowaliśmy się na konfigurację RAID 10, czyli każdy dysk ma swoje lustro, będące jego idealną kopią i tak stworzone pary
tworzą jedną wspólną przestrzeń. Dyski SSD natomiast służą nam jako pamięć cache. Co ważne, model DS923 Plus od Synology wyposażony jest w 2 porty Ethernet, dzięki czemu można skorzystać tutaj z funkcji agregacji łączy czy przełączania awaryjnego. Po odpowiednim zalokowaniu naszej przestrzeni i wybraniu sposobu łączenia dysków, konfiguracja właściwie jest zakończona. Warto jednak zmienić jeszcze kilka tych mniejszych ustawień. Na przykład można włączyć funkcję Quick Connect, o ile oczywiście nie macie IP zewnętrznego, która pozwala na łączenie się z serwerem za pomocą uniwersalnego linku z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu ustawień można także zmienić tryby pracy wentylatora. My zdecydowaliśmy się na tryb cichy. Dzięki temu wentylatory będą mniej hałasować, ale temperatura całego urządzenia może być wtedy minimalnie wyższa. Możecie także dodawać innych użytkowników do serwera, zarządzać ich uprawnieniami, czy nawet dodać swoje prywatne konto pozbawione uprawnień administratora dla zwiększenia bezpieczeństwa. Warto także zapoznać się z dostępnymi wtyczkami, które umieszczone są w specjalnym sklepie. Znajduje się tam m.in. już wcześniej wspomniany Docker. A jeżeli chcecie zobaczyć więcej szczegółów na temat konfiguracji samego serwera NAS, to sprawdźcie artykuł na naszej stronie. Link znajdziecie w karcie, no i w opisie. A jeżeli Wy chcielibyście stworzyć taki serwer NAS u siebie, to teraz na ekranie widzicie, jaki zestaw my skonfigurowaliśmy w sklepie XCOM. W jego skład wchodzi m.in. Synology DS923 Plus, dyski WD-RED i WD-RED Plus oraz pamięć RAM Kingston. Linki zarówno do samego serwera NAS, dysków i pamięci RAM umieszczam Wam poniżej pod tym filmem w opisie. A skoro już o dyskach mowa, to WD-RED obchodzi właśnie swoje 10-lecie. Urządzenia z serii WD-RED są od podstaw projektowane tak, aby nadawały się do specyficznego modelu pracy w urządzeniach NAS. Dyski z tej serii dostępne są w wersjach o pojemności do 22 terabajtów. A ile gigabajtów czy terabajtów danych jest u Was i jak sobie z tym radzicie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu pod tym filmem, no i sprawdźcie nasz inny film, w którym mówimy Wam o systemie Smart Home.